Siemano, siemano, siemano. Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, bez dubli, odcinek kolejny. I słuchajcie, ja już trochę tu zacząłem rozbierać i mówię, pokażę wam, bo to jest dosyć śmierdząca kwestia. Nie, tej rękawiczki mi szkoda. Dlaczego zakładam brudne rękawiczki? Może już widzicie, a może nie. Tu w tym filmie nie będzie chodziło o naśmiewanie się z kogoś, tylko to taka przy okazji Saeco Pico Baristo, dokładnie model, słuchajcie, HD8926/29. Ja trochę zasmarkany po majówce, bo to słońce grzeje, ale wcale jakoś tak super gorąco nie było. Do czego zmierzam? Do tego, że musiałem założyć rękawiczki, żeby tego ekspresu dotknąć. Ja wam to pokażę. Może to będzie widać na zbliżeniu. Cały ekspres się klei. I słuchajcie, ja nie wymagam od was, od klientów, żeby ten ekspres przyszedł na tip-top wyczyszczony, bo to nie o to chodzi, ale po prostu nie wiem, co tu jest na tej tacce. Nie wiem, co jest w tej tacce. Nie wiem, co to jest. On jest cały po prostu klejący się. Śmierdzący nie wiem czym. No masakra po prostu. Słuchajcie, tak jak niejednokrotnie powtarzam, duża część waszego kosztu naprawy ekspresu w serwisie to jest czas serwisanta. Ja, żeby ten ekspres przetestować, muszę go umyć. Jeżeli ja, powiedzmy, przeciętnie czyszczę kompletnie, tak mówię o kosmetyce, cały ekspres pół godziny z umyciem tacek, z doszorowaniem ich w zależności od stopnia zabrudzenia, z umyciem obudowy, no bo taka jest zasada, jak robimy jakąś naprawę, to ekspres ma wyjechać od nas czysty. Jeśli ja nad tym spędzę 2 godziny, a nie pół godziny, to jakby odpowiedź nasuwa się sama. Ekspres został przywieziony na usterkę, przecieka. No zaraz zajrzymy do boku, ja już zdjąłem tą listwę frontową. Zobaczcie bok ekspresu. Tu jest jakaś larwa chyba, nie wiem. Tu są czyjeś włosy, nie wiem czy to widać, czekajcie, bo na pewno nie widzicie. I to nie są włosy psa czy kota, bo to jest normalne. To są ludzkie włosy. Szatynki, szatyna. No, potem jest pytanie, czemu jest tak drogo? No słuchajcie, no po pierwsze, jeżeli to wygląda tak na zewnątrz, to tak samo wygląda wewnątrz. No, to wciąga ten syf, to wszystko, wylewka jest, nawet tu nie zaglądałem. Wiem, pastwię się, ale no to jest ważne, bo potem, pomijając już firmy, dzisiaj akurat Saeco Pico Baristo, potem idzie fama, co za dziadostwo, co to za ekspres taki awaryjny. No słuchajcie, jak on jest w takim stanie, jak o niego jest tak dbane, no to będzie się psuło. Zajrzymy zaraz jeszcze do boku. No ta wylewka to po prostu sypie się z niej jakieś zaschnięte coś. Ja nie mam, wiecie, problemu, jak coś jest brudne, to mówię, że jest brudne. Ja nie będę się tu szczypał. Ekspres przywieziony do serwisu. Kiedyś się śmiałem, dawno temu, miałem sąsiadkę krawcową. Gdzieś tam któreś biuro, nie, mniejsza z tym, co ja tam wtedy robiłem. Miałem po prostu sąsiadkę krawcową i ona miała taki wielki czerwony napis, tak jak siedziała frontem do was nad głową. Ubrania do krawcowej przywozimy czyste. I mnie to zawsze bawiło. I zadałem jej kiedyś pytanie, czy to nie jest oczywiste? Ona powiedziała, że nie, że to jest bardzo nieoczywiste. No więc jestem w stanie w to uwierzyć. Bo to nie pierwszy taki przypadek, słuchajcie. No. Jak dbasz, tak masz. I w tym przypadku będzie doliczone zaczyszczenie. No bo to nie jest też tak, że klient powie, to mógł pan nie czyścić. To nie naprawiajmy go w ogóle. Albo robimy, zasada u mnie jest prosta w serwisie, albo robimy na tip-top,
albo w ogóle. Nie ma czegoś takiego, że ja tutaj załatam przysłowiową dziurkę, bo cieknie i tyle. I oddam tak, jak stoi ten ekspres. Nie wyciągnę tych... O, widzicie, co się dzieje. Zostawię tak, tylko załatam dziurkę, z której się leje. No, oczywiście przysłowiową dziurkę, bo... No, teraz rączka połamana. No to jest akurat norma w tych ekspresach, bo tutaj Saeco przeoszczędziło na grubości tej rączki, mocniej szarpniesz i się łamie, ale ten film się powinien nazywać bez komentarza. Tego ekspresu nawet nie będę włączał, bo jego trzeba najpierw wyczyścić. No ale koniec gadania o brudzie, chociaż jeszcze pewnie nas tu wiele rzeczy zastanie. No dajmy na to bok. Nic nie ucieka. Nie no. Takich... O, coś lata. Słuchajcie, potem macie te wszystkie zwierzątka w domu. To akurat chyba wykluło się coś fruwającego. Biegających jeszcze nie widzę. Brak słów. Dobra, zajrzyjmy tu, bo tu też jest wesoło. Ja nie widzę i może dobrze, ale wiem. Boże. Cieszcie się, że kamera nie przenosi zapachu. Cieknie. Tu jest pełno jakichś larw, z martwych na szczęście. No nikt tu nie zaglądał, słuchajcie, nikt tu nie zaglądał i z tego, co ja pamiętam, to nie jest jakaś, bo takie rzeczy się zdarzają, słuchajcie, bardzo często. Wiem to z doświadczenia od klientów, na przykład dzieci, w cudzysłowie, bo dorosłe dzieci kupią na prezent mamie, teściowej ekspres. I to jest bardzo często dla tych osób problem. Znaczy, jasne, piją sobie kawę i to jest super, ale te osoby nie ogarniają takich urządzeń. Znaczy, to jakby nie generalizuję, bo to wszystko zależy od konkretnego przypadku, ale często mam tak, że na przykład przychodzi do mnie starsza osoba, ona nie ogarnia, ona nie wie, że tu się zagląda. No jasne, to nie tłumaczy, bo można przeczytać instrukcję, ale mniejsza. Ale tutaj to nie jest ten przypadek, o może tak, nie zagłębiając się w szczegóły. No jedziemy z tym, no słuchajcie, ja to i tak muszę wszystko wyczyścić, ale to rozbierzmy ten ekspres, bo chcę, żebyście zobaczyli, jak się rozbiera ten akurat model Saeco Picobaristo. Ja obstawiam, że on wymaga po prostu konkretnego czyszczenia, odkamienienia, oczywiście zaraz zajrzymy do środka. I to nie będzie ciekło, bo to cieknie tylko i wyłącznie z zaniedbania, no a jeszcze to potwierdzimy, jak go rozbierzemy. Wylewka, do rzeczy, do naprawy. To wszystko, co ja tu wyjąłem na bok, to idzie do wymoczenia, do ubicia. Mam taki środek, który się dodaje, on jest nieżrący, do jakiegoś detergentu i to wszystko się moczy przez tam 15 minut wystarczy, wybija życie. Ale rozbieramy wylewkę, która też idzie do wymoczenia. Ona ma tu taką, widzicie, osłonkę. Kurna, wszystko sobie pobrudzę. No ale cóż, takie życie serwisanta. Ona ma tu taką osłonkę. Ją sobie podważamy. Tak jak mówiłem, ten dziobak nie jest ostry, więc ja tu nic nie zrobię złego. No, oczywiście zdejmujemy, tak jak mieliście przykład w Saeco Incanto, tym nowszym modelu. To tu były z racji tej wylewki takiej tutaj zabudowanej ekranem, tu ta listwa. Była podzielona na pół. Ściągało się prawą, ściągało się lewą. Tu jest jedna. Trzeba jeszcze bardziej uważać, bo łatwo to złamać. Podważamy. Wracając do wylewki, wyciągamy tą osłonkę. I tu nie ma żadnej śrubki. Do koszyczka. I ściągamy wylewkę. Tylko tak do pokazania. Wszystko do mycia.
Ja to pewnie zaraz pójdę wszystko pomyć, ale najpierw go rozbierzmy. Tu powinien być wkręt, ale go nie ma. Czyli ktoś tu już błądził w tym ekspresie. Odkręćmy jeszcze osłonę. Tu wszystko jest do pucowania szczotą. No trzeba to wszystko wyczyścić, bo tu są jakieś larwy, więc trzeba to doprowadzić do porządku. No bo jak już u mnie jest to czyszczone, no to nie ma prawa tutaj zostać żadne życie, a żeby mieć pewność, że tego życia się tu pozbywamy, no to trzeba wszystko po prostu dopucować, dopieścić. A to, jak mówiłem na początku, jest czas, a czas to pieniądz. No niestety. Po zaworze wody widać, że uszczelki już nie trzymały. Pytanie, czy zawór trzyma. Widać biały nalot tutaj. Pokażę wam wkrętarką na tym czubku. Na ten moment można zakładać, że to po prostu jest nalot od nietrzymających uszczelek. Jeżeli wszędzie w tym ekspresie jest tyle tej zaschniętej kawy, co widzicie, to włazi między te uszczelki. To je uszkadza, to powoduje, że one są nieszczelne, a to ciśnienie tu jest duże. Słuchajcie, dalej idzie to w miarę standardowo, no ale jak bez dubli, to bez dubli. Czyli jesteśmy na tym etapie, jak na przykład w Saeco Incanto, że rozmontowaliśmy tą wylewkę tutaj z ekranem. No i dalej procedura jest podobna, czyli ściągamy front z obu stron. Ściągamy front z drugiej strony. Pamiętamy o tej śrubce, o tym wkręcie, którego tu nie ma. Front mamy ściągnięty na pobocze. No i co? Ekran na zapadki, czyli jakiś prosty wkręt, śrubokręt. Na siedząco ja muszę wstać, żeby widzieć, co robię. Wyciągamy. Tu mamy od góry. Nie wiem, czy widzicie, ale zaraz zobaczycie. Tu mamy od góry jeden przewód wpięty. Wyciągamy delikatnie, żeby nie urwać gniazda. Jego sobie tu uwalniamy. Tą blokadę ściągamy. No i tradycyjnie wyciągamy w nienaturalnej pozycji. Wyciągamy taśmę sygnałową od ekranu. Ekran z daleka, żeby nam tutaj nic się nie wydarzyło. I teraz słuchajcie, trzeba wykręcić górę. Żeby wykręcić górę, to trzeba wziąć wkrętarkę. Ja tu dmuchnę wichurą, słuchajcie, bo tu jest wszędzie pełno kawy. Szybki strzał. I kręcimy. Jeszcze z młynka nie wytargałem. To za chwilę. Standardowo Saeco Pico Baristo, Saeco Incanto, Saeco Lyrica. Tutaj te wkręty od góry. Czasem jest 4, czasem jest 5. Wszystkie trzeba wykręcić, plus kopułkę młynka. To już było na filmach, nie ma sensu tego pokazywać po raz kolejny. Jeszcze muszę tu wjechać wichurą właśnie do kopułki młynka. Wyciągnąć. Ło! Ale mi po uszach dało. Pisk. To był pisk rozpaczy nad tym ekspresem. Ostatnia. Odwrotnie, większy. Właśnie tu jest wszędzie jeden Torx, a w młynku jest większy Torx. Tu jest zawsze w tej kopułce dużo kawy zaschniętej. Trzeba się jej pozbyć. No i co? Wyciągamy. Kopułka, jeszcze raz przypominam, to. I czy nam tu coś trzyma? Prawdopodobnie jeszcze te dwa wkręty z przodu. Kurna, latają mi tu te muchy. Muchy ekspresuchy.
Miałem tego ekspresu nie nagrywać, ale jak się mu przyjrzałem, to chciałem wam to pokazać. Bo no trzeba o to dbać. Wiecie, ten ekspres nie musi się błyszczeć, ale też nie może ociekać tłuszczem. Nie może być takich strupów z kawy. No patrzę na niego w śmietniku, aż mi słabo. No bo to nie będzie działać. No w instrukcji ekspresu jest, żeby tu zaglądać. No, to nie jest takie banalne... Góra też się przykleja. Podniosę tackę? Nie, klapkę. To nie jest takie bezobsługowe urządzenie. Żadne nie jest. No. Są ekspresy, których jest trochę mniej tej obsługi. Na przykład Krups, mój ulubiony, czy Jura, w której są bezobsługowe zaparzacze. Z tym, że one też nie są bezobsługowe, ale tu mamy dostęp, a nie korzystamy z niego. No przecież to wszystko wchodzi też w kawę. To wszystko się pije. I tyle. Tyle w tej kwestii. Koniec tematu. Jeszcze tu jest taka z membraną plastikową jest wkręt. Wyciągamy takie coś. Takie coś. I w tej chwili już możemy... O, gdzie lecisz? Tu jest taka osłonka. Właśnie mi wypadła. No, ona ma tutaj powodować, żeby ten kabel się dobrze, żeby ta taśma się dobrze układała. Mniejsza o większość. Jedziemy z czapą do góry, tu mamy wszystko wyjęte, tu się pewnie trzyma młynek, tak. Wyjeżdżamy z nią. No i w środku wszystko wygląda dobrze. Ale nie ma tej osłony gumowej, czyli ktoś tu był, już jej nie założył. Chyba że w niektórych modelach nie było, nie powiem wam, bo nie pamiętam. Wypinamy czujnik wody. Wypinamy wężyk głównego dopływu wody. No i czapa zdjęta. Też do mycia, tylko można ją umyć centralnie gdzieś pod prysznicem. Tylko trzeba zdemontować ten czujnik, bo jak go pomoczycie, to będzie po nim. Ja ją wypucuję, nie topiąc jej w wodzie, ale to później. Słuchajcie. Trochę to jeszcze wszystko na ziemię. O, magnes znalazłem. Szukałem magnesiku ostatnio, patrzę, on się przyczepił do nogi biurka. No co? Tu na tyle wychodził, już ja wam pokażę. Ciekawe. Na tyle wychodził brud z tego młynka, że to jest taka membrana, która idzie na kanał, na wysypkę niesławną młynka. Że zobaczcie, jak tutaj już szła ta pleśń do góry. Nie wiem, na ile to widzicie, jakie to jest obrośnięte. Tędy nam się sypie kawa do zaparzenia. Właściwie nie tędy. Tędy możemy wsypać górą kawę, źle wam mówię. Natomiast w środku cała wysypka jest w tym samym kolorze zresztą. Ja mogę ten ekspres położyć na boku. Trochę się tu wysypie kawy, ale przy tym, co tu się już z niego wysypało, to jakby nie stanowi problemu. Weźmy go trochę na środek. Ja wiem, że tu nie ma wody. Tą kawę sobie zaraz zbiorę. Zabierzmy ją z planu. No widzicie, tędy młynek mieli. Tu już idzie zmielona kawa i sypie nam się w dół do zaparzacza. Tak poza tym wszystko wygląda dobrze. No, jakby tu, gdzie użytkownik nie miał dostępu, to wszystko wygląda dobrze. A tu, gdzie użytkownik miał dostęp i powinien zaglądać, wszystko wygląda bardzo źle. Słuchajcie, materiał bez dubli, więc ja go tu tak zostawiam. Ja idę, jeszcze wam pokażę zaparzacz, idę to wszystko umyć. Gdzie ja ten zaparzacz podziałem? Wymoczyć. Spsikam ten ekspres sprayem na życie wewnętrzne. A jeszcze tylko tak celem zbliżenia. Spójrzcie. I zróbmy tutaj. Kiedyś na Eurosporcie były takie, może nadal są, nie wiem, nie oglądam telewizji, bez komentarza. To my teraz zróbmy takie bez komentarza. Robimy pauzę. Wy to widzicie jako ciach, ciach, a ja idę to wszystko pomyć. Słuchajcie,
wstawka. Zapsikałem ten ekspres. Chcę wam pokazać po prostu skalę tego, co może być w ekspresie, jak nie będziecie zgodnie z instrukcjoną o niego dbać. Zapach jest po prostu przeokrutny, bo to taki środek odtłuszczający plus taka zaschnięta kawa, no nie jest to nic przyjemnego. Tu jeszcze nic nie jest wymienione. No po prostu popatrzcie chwilę, nie będę tu całości tego pokazywał. Nie będę też robił tego nad spodniami, no trochę niewygodnie, ale trochę wam zbliżę. I popatrzcie sobie, jaka to jest walka. Co tu się w ogóle dzieje. Zobaczycie, jak będzie wyglądał stół. Mam nadzieję, ja nie będę tak wyglądał. Na razie zbieram... Boże. Świeżo po majówce to nagrywam. I od razu z grubej rury poleciało, no ale nie narzekam. To bardziej chodzi o to, że trzeba mieć świadomość, co się pije. Zaraz tu wjadę jeszcze wichurą odwróconym ciągiem. Ten boczek jak wygląda, w ogóle nawet go nie zapsikałem, a nie nad spodniami. Niech to mięknie. Tam się na zapleczu moczy. Zaparzać tacki. Wszystko się moczy, bo to, no to nie zajdzie tak od strzała. Dobra, słuchajcie, przetrzyjmy to tak wstępnie. Ten film nie będzie o naprawie ekspresu, tylko o tym, jak może wyglądać zaniedbany ekspres, bo tu obstawiam, że po wymianie, no bo powymieniamy wszystkie o-ringi, zawór wody, ja stwierdzam, że jest do wymiany, bo tu się wrzery, widzę, porobiły, więc on może zaraz pęknąć. Chcę uniknąć reklamacji, bo to nic przyjemnego, że zaraz do nas wróci. Tak naprawdę nie mam jeszcze akceptacji klienta na tą naprawę. No ale dobra, już jak się zacząłem babrać, to dogadamy się z klientem, mam nadzieję. Film też jest formą benefitu dla mnie, bo mam film dla was. Zobaczycie. Mam nadzieję, nie muszę chyba pytać, czy widzicie. To jest takie wstępne czyszczenie, żeby się pozbyć tej kawy. To będzie jeszcze raz myte. Ja to psiknąłem jeszcze płynem dezynfekującym. Nic tu już nie lata, więc chyba wszystko padło. I teraz jakby odsuńmy ekspres na plan drugi. No. I takie oto czy wymaga to komentarza? Jasne, kawa brudzi, jasne, zawsze jest trochę brudu. No to ja też, tak jak powiedziałem na początku, nie wymagam od klienta, żeby on mi tu na tip-top, chociaż pamiętacie bez dubli z poprzedniego wtorku, Niwonę, tam był błysk w ekspresie. Na tyle, na ile klient bez rozbierania ekspresu mógł go wyczyścić, no to po prostu chapeau bas. Można? Można, no słuchajcie, to my jako serwis to wyczyścimy, to jest żadne... O, tu jakieś skorupki. Nie chcę wiedzieć z czego. My jako serwis to wyczyścimy. Oczywiście ja nie mam z tym problemu. Ja już, słuchajcie, z jakichś obrzydzeń do takich rzeczy to się dawno wyleczyłem, bo to by się nie dało pracować. No nie dałoby się pracować w serwisie, jakby się człowiek brzydził takich rzeczy, bo to nie jest wcale taki rzadki widok, no bo ten jest wyjątkowo zabrudzony. Mam klienta jednego takiego, który na przykład co roku przynosi do mnie ekspres, nie dba o niego. Znaczy tam jakieś takie podstawowe rzeczy robi. To nie jest też tak, że on przychodzi w takim stanie jak ten. Ale on wychodzi z założenia, że on ma zajęty terminarz, zawalony kalendarz, on nie ma na to czasu, on woli to przynieść do mnie, zapłacić, wie, że ja mu to dobrze wyczyszczę i układ jest jasny. Natomiast no, zagląda do zaparzacza, opłukuje go, bo to jest kawa, no, pijemy to i to wszystko, dobra, polerowałem, bo znowu w moją
mantrę szurania po blacie wchodzę. Tu, no tylko, że to jest tłuszcz. Kurna, znowu się pobrudziłem. Rękawiczki już wyrzuciłem, nie chcę brać nowych, już wolę ręce pobrudzić, bo koszt rękawiczek byłby większy niż koszt naprawy. Jeszcze tu od spodu. No i słuchajcie, czekam na decyzję klienta. Czekam na decyzję klienta. Wstępnie mam to wyczyszczone, tam już się wymoczyły. Zaraz je pójdę wyczyścić, to wam pokażę. Czekam na decyzję klienta i wymieniam zawór. Wymieniam uszczelki, odkamieniamy go, zobaczymy jeszcze co się stanie przy odkamienianiu takim serwisowym, takim mocnym tym środkiem, o którym zawsze mówię. Dmuchnę tu kompresorem w ten ekspres jeszcze, bo to żeby wydmuchać resztki tutaj tej kawy. Jeszcze trzeba go teraz zapsikać od spodu, spójrzcie. A, mogę go, nie wypadnie mi młynek? Może nie. Jeszcze go trzeba zapsikać tu, zresztą zróbmy to od razu. Tutaj to zawsze jest syf w tego typu ekspresach, bo no tutaj się nie zagląda, tu wjeżdża tacka. Niech to sobie odmaka. Odmaka. Gumkę od razu można zapsikać od... Widzicie ją? Widzicie, to jest ta gumka, która leży na wierzchu młynka. No i co? Właściwie wymianę zaworu wody widzieliście. Rozbieranie tego ekspresu widzieliście. Więc czekam na decyzję klienta. W międzyczasie sobie to wszystko pomyję. I wrócę do was na koniec z informacją, czy to zadziałało, czy to wybuchło, czy co się wydarzyło. Także dzisiejszy temat, jak dbasz, tak masz. Słuchajcie, to tak jak sobie spojrzycie wcześniej, prezentacja, wylewka, mamy osłona zaworu wody, osłonka młynka, sucha, od razu do młynka, klejuszek, już nie jest klejuszkiem, tu leżała ta kluseczka kawowa, to co zawsze powtarzam, ten otwór musi być drożny. Na ile się udało, myślę, że jest diametralna różnica. No, ja nie proponuję klientom wymiany tej rączki, bo ona i tak się złamie, bo to jest po prostu dziadostwo, nazwijmy rzeczy po imieniu. Już nie jest yellow. No i serce jeszcze nie nasmarowane, ale myślę, że różnicę widać gołym okiem. I clue programu. Nawet z zewnątrz go już przetarłem trochę, żeby mi się nie kleił do rąk. Ale co ważne, nowy zawór wody. No wygląda to lepiej, prawda? I w takiej formie on jeszcze oczywiście będzie tu na koniec psiknięty, ostatni szlif. W takiej formie ten ekspres powinien ode mnie wyjechać. Słuchajcie, kręcimy gościa, czyli wspomniana osłonka, nic wam tu nie zasłania, odsuwam tutaj przeszkadzacze. Wspomniana osłonka, spójrzcie do ekspresu. Zakładamy. Renty sobie wysypię. Tererere. Tu idą srebrne. Jeden. Pokażę wam jak skręcam. Co prawda to będzie gimnastyka stosowana, ale damy radę. To da radę jak nie my. Tak nie idą mi te przysłowia. No nie, słuchajcie, muszę to sobie trochę przekręcić do siebie. Ja generalnie po naprawie tego ekspresu, miejmy nadzieję, że zadziała, muszę umyć tak, ręce, no to wiadomo. Telefon, którym przechwytuję dźwięk, to jest jedna rzecz, bo się trochę klei. Telefon firmowy, który gdzieś tam w międzyczasie odbierałem, to jest druga rzecz, bo się klei. Pokrętło na obiektywie do zooma, to jest trzecia rzecz, bo się klei. No wszystko ukleiłem, no słuchajcie, no przecież
To też nie chodzi o to w serwisie, żebym ja po każdym dotknięciu czegoś brudnego te ręce mył, bo to by było bez sensu. Wszystko się wyczyści, jest do tego chemia, jest mydło, taka oczywista sprawa. Damy radę. Taki ekspres na start po majówce. Dobry rozruch, słuchajcie. Dobry rozruch. Czy ktoś do mnie już jedzie? Pierwszy pomajówkowy klient, zaraz się okaże. To mamy. To wkładamy. Zaparzacz wtrzaskujemy do środka. Siedzi. Zamykamy. I teraz poczekam, czy idzie do mnie klient, czy nie idzie. Bo jak idzie do mnie, to robimy pauzę. Ale na razie go nie widać, więc ja sobie na razie to złożę w taki sposób. Nie no, górę możemy założyć, bo tu w środku wszystko już jest sprawdzone. Tylko gdzie jest góra? Tu jest góra. Och, ty w życiu. Romana. Tu, żeby się nic nie przycięło, tu się coś poplątało. Dobrze, nic się nie poplątało. Słuchajcie, nie w tą stronę. To nie było jeszcze myte. Będę to mył już na ekspresie. Taki mam chytry plan. I teraz tak, to idzie do przodu. Tu wpinamy czujnik wody. Jak nam się to uda. Bo to nie jest takie oczywiste. Zwłaszcza jak chce się to pokazać. Weszło, zaplatamy. Już to pokazywałem, ale spójrzcie. Tylko muszę pojechać niżej, bo teraz jestem wysoko. Zaplatamy tutaj ten kabelek tą trytką tu za ostatni haczyk. O właśnie. A ona wejść nie chce. O. No czemu? Czy tu jest? Nie, no nie jest złamany. Dobra. Może inaczej. Tutaj to tak trzeba z wyczuciem, żeby weszło. O, ta trytka służy temu, żebyście nie wyrwali gniazda. Wężyk również. I co? I teraz z przodu patrzymy na kabelki. O, drugi klient przyjechał. Inwazja klientów. Także jeszcze tutaj nam się wszystko musi zgodzić. Skup się, człowieku, na tym, co robisz. Coś tutaj pręży, coś tutaj... Może młynek nie wszedł, no a jakże. A jakże. Dobra, słuchajcie, pauza, bo idzie do mnie klient. Zaraz do was wracam. Ekspresy pomajówkowe uznaję za sezon rozpoczęty. Dobra, tu ładnie doszło, tu ładnie weszło na środku. To idzie nam tędy, to idzie nam tędy. Słuchajcie, widać mnie, widać mnie. Nagrywa się dźwięk, wszystko szczekowane. Czy ja go chcę na razie tak składać na amen? Nie. Ekran by się przydał. Z elektroniką. A gdzie ja mam ten drugi ekranik? To jest znowu dobre pytanie. A, tu jest założony, dobra. Już myślałem, że zgubiłem. No to co, słuchajcie, wpinamy. Będziemy go włączać. Wpinamy taśmę. Ostrożnie, tu musi ładnie wejść. Wpinamy drugą wiązkę. Weszło. Tu sobie go zaczepiamy na tych prowadnicach. Niech on sobie tutaj tak leży. Nic mu tu nie będzie. Zaparzacz mamy włożony. Wylewka. Tą stroną włazi. Bez na razie zatrzasków. Tacka też jeszcze nie była myta. To zawsze na końcu. Tylko wysypmy z niej te wszystkie szpargały. Pojemnik na kawę umyty. Wkładamy. Weszło. Tacka nam się przyda. Reszta elementów na razie z powrotem do koszyczka, w sensie, tak, syp śrubkami po podłodze. Tylko jedna mi upadła, cud. Dobra. Idę po wodę, na razie na wodzie, zaraz będziemy go odkamieniać. Sprawdźmy, czy on się uruchomi.
Wracam. Oblałem się, normalne. Przecież bym był chory, jakbym się nie oblał. Woda. Siedzi. Jeszcze prąd. Jeszcze prąd, panie, by się przydał. No i teraz nadeszła dla mnie wiekopomna chwila. Co tu się wydarzy? Co tu się wydarzy, panie Bartku? Czy on jest pstryknięty? Jest pstryknięty z tyłu. No to robimy obserwację. Power. Ciemność widzę. O! Żyje. It's alive. It's alive. Symulacja. Tu coś też jest nie tak, widzę. Coś tu jest nie halo. Tu jest wywalony wężyk. Wracamy, wyłączamy. Teraz zobaczyłem. Jak to się stało, że to wyskoczyło przy czyszczeniu może? Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Z prądu wyjęty. Ekran sobie powiesimy tu. No tak, tu się zawleczka odpięła. Kurde. Kurcze. Trzeba będzie to rozebrać i włożyć. Co ja tu potrzebuję? Dobra, na razie słuchajcie, wyjmę tą zawleczkę. Tu się tylko wypięła zawleczka. Nie chcę tego filmu też straszliwie wydłużać. O, zaraz wam pokażę, jaka zawleczka. Ona jest cała. Złapię to pensetą. Ja chcę pokazać, że Ekspres robi kawę, a to sobie zaraz tutaj naprawimy. Ten wężyk jest trzymany tą zawleczką. Nie wiem, czy ją widać tutaj. Taką malutką. I ona się wypięła. Być może, że mi się wypięła, jak myłem Ekspres. Raczej tak, bo tu wszystko się zgadza. Więc ją zaraz wepniemy. Nie jest nam w tej chwili potrzebna. Chodzi o to, że tu sobie wepniemy wężyk, tak zwaną końcówkę wody. Tu chyba nawet są czujniki, to będziemy je oszukiwać zaraz, czyli wracamy z ekranem do prądu z powrotem. To wszystko odpalamy. Jeszcze raz i obserwujemy, co tu się wydarzy. Co tu się, panie, wydarzy? Rozpocząć zalewanie obwodu wodnego, a rozpocznij, panie. No tak, włożyć dozownik wody, którego klient nam nie dał. Lewa czy prawa? To się tak... Chyba lewa, zaraz zobaczymy. Będzie boom. Raptowny strzał wody może być. Tu są takie dwa wciskane czujniki. Nie ten. To może ten. Ok. Nie ten, czyli ten z prawej pewnie będzie czujnikiem. O! Standard już. Bum w oczy. Dobra, słuchajcie, odpowietrzył się. Tam są takie dwa wciskane czujniki. Zbiornik wody wciska oba, a końcówka, której tutaj nie mam, wciska tylko ten z prawej strony. Gdzie jest woda. Na razie się nic nie polało, ale to jest normalne przy starcie, no chyba że płynie gdzieś po blacie. Jest moc w Ekspresie. I słuchajcie, teraz tak, odwapnianie to za chwilę. Sprawdźmy, czy idzie dalej woda tutaj, tak żebyście widzieli. Czy pójdzie nam napoje woda dalej tutaj. Odpowietrzmy go porządnie tą dyszą. Gorąca woda. Wciskamy ten czujnik. I ok. On teraz nagrzewa grzałkę. Ja się postaram to jakoś tak trzymać, żebyście widzieli ekran. Wężyk też przytrzymam, żeby mi znowu w twarz nie chlapnął. No i jak widać, coś tam się leje. Dobra, on już jest ładnie odpowietrzony. Przerwa. I co? Zróbmy kawę. Jakąkolwiek. Ja mam tu wiadro całe wiadro kawy. Zróbmy jakąkolwiek kawę, zobaczmy, czy to pójdzie.
No i go odkamieniam i wrócę do Was po złożeniu, odkamienianiu, na podsumowaniu tej naprawy, bo to no, konwencja bez dubli, chodzi mi o to, cały czas to powtarzam, bo może mi ktoś zarzucić, że tu są cięcia, że wchodzi klient. Konwencja bez dubli jest taka, że jak coś mi tu wybuchnie, tak jak teraz na przykład widzieliście, że tu mi wyskoczyła zawleczka, to będziecie to widzieć. Chodzi o to, żeby pokazać tą pracę serwisu w 100%, ale dobra, bo mówię o tym na każdym filmie. Zmielmy tą kawę. Młynek działa. Jeszcze miejmy nadzieję, że poleci kawa. Ja mam przede wszystkim taką nadzieję. Zaparzacz się zamknął. Więc popatrzmy. No okej, jestem już szczęśliwy. Będzie żył. Dobra, słuchajcie. Ja się biorę za odkamienianie, wy to widzicie jako cięcie. No i wracamy na podsumowanie. Słuchajcie, po długiej chwili mógł się nawet trochę plan przesunąć, nie wiem, bo tyle to trwało, że sprzątnąłem kamerę po prostu, żeby jej nie kopnął ktoś tu z klientów. Pewnie widzicie różnicę, mam nadzieję. Z wymienionych elementów, uszczelka, zawór wody, cybanty, które są w śmieciach. No ale sami ocencie. Jakby tutaj robota broni się sama. Ekspres działa, wszystko sprawdzone, już nie przedłużajmy, nie róbmy kawy. Może tak, od tego boku. No są tu jakieś ślady nie do domycia. No ale myślę, że jeszcze jest mokry gdzieniegdzie. Myślę, że widać tą różnicę. Wszystko tu wetknięte. Jeszcze zajrzyjmy do środka. No jak widać, tip top. Top of the top, jak niektórzy mawiają. Słuchajcie, no i tu właściwie dobrze, że nie pękł na przykład zaparzacz. W momencie, jak on jest cały ulepiony w kawie, tak jak widzieliście na początku, no to siłą rzeczy to wszystko chodzi po kawie, to wszystko pracuje na kawie i bywa, że pękają zaparzacze. No pomijamy walory smakowe i tu odpowiadając na pytanie niektórych z Was, tak, spróbowałem z niego kawy, ale już po robocie. Nie ryzykowałbym. Mam zasadę, ponieważ ja piję tylko tą moją kawę, o której nieraz wspominałem, mam zasadę, że na koniec, wiadomo, nie piję całej kawy, bo by mnie tu zwrotek wyrwało, ale chociaż łyczka, ponieważ znam smak tej mojej kawy i wiem, jak ona powinna smakować i to mi pokazuje, czy ta maszyna robi to w granicach błędu statystycznego. Działa, naprawione. Ekran widzę, jeszcze przepolerować trzeba ściereczką. Klient wyraził zgodę, mówiłem, że gdzieś tam czekam na decyzję, ale w międzyczasie przyszła decyzja. Myślę, że będzie zadowolony. Jak zadba o ten ekspres, to on jeszcze naprawdę posłuży. Kilka ogłoszeń parafialnych. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, grupa na Facebooku, do której link macie w opisie. Macie też link w opisie do rozbierania tego typu ekspresów. Zresztą zajrzyjcie sobie, tam gdzieś jest film Saeco Incanto, to jest bardzo podobnie. Jeśli chodzi o grupę na Facebooku, wielu z Was, tam są dwa pytania. Gdzie się mieści serwis, jak mam na imię, Bartek, miło mi. I trzecia rzecz, musicie zaznaczyć zgodę na regulamin grupy. Tam są takie podstawowe rzeczy w tym regulaminie, ale musicie się na to zgodzić, ponieważ tam między innymi jest o tym, żeby było miło. Jeśli się na to nie zgodzicie, no to nie dostaniecie się do grupy. No, wiem, że niektórzy inni koledzy youtuberzy mają ten sam problem. Po prostu jak się zgłaszacie do grupy, to czytajcie uważnie, co tam jest napisane i to wszystko. Jedna rzecz. Druga rzecz, łapka w górę, łapka w dół, jak się nie podobało, subskrybujcie, będę wdzięczny, zbierajmy subskrybentów. Już jest i tak całkiem nieźle, naprawdę jestem w szoku, że to tak fajnie idzie. Pokazuje, że taki kanał, dla mnie, pokazuje, że taki kanał ma sens. Działamy dalej. Mówił do Was Bartek, kanał Coffee Doctor, bez dubli, odcinek kolejny. Saeco Pico Baristo, smacznej kawki życzę, miłego dzionka, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.